Witam, witam. Buenos dias. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie, zobaczymy sobie, co kilka miesięcy temu na zjeździe World Economic Forum mówił, czyli w Davos, mówił premier Hiszpanii, oni mówią presidente del gobierno, ale to jest oczywiście premier, prezes rządu, można tak to przetłumaczyć, Pedro Sanchez z partii centrolewicowej PSOE, co mówił w Davos o Ukrainie i o obecnej sytuacji. Dlaczego o tym mówię? Po pierwsze dlatego, że piszę obecnie historię Hiszpanii bez mitów, więc myślę, że premier hiszpański jak najbardziej. Ale drugi powód jest chyba jeszcze ważniejszy. Drugi powód to jest taki, że w momencie Brexitu i w momencie, kiedy Włochy są rządzone przez uniosceptyczną Giorgię Meloni, de facto Pedro Sanchez, i nie tylko ja tak uważam, tylko tak się powszechnie sądzi, Pedro Sanchez jest numerem 3. Hiszpania jest numerem 3 w Europie, jest bardzo potężnym krajem obecnie. Stały się w związku z tym, Hiszpania stara się to wykorzystać, jest bardzo aktywna na arenie międzynarodowej, to znaczy promuje odnawialne źródła energii. Udało się Hiszpanom w 50% już być od tych odnawialnych źródeł energii, 50% energii mieć stamtąd. Plus, jeszcze chyba ważniejsze, Hiszpania wystosowała gigantyczną pomoc humanitarną, ekonomiczną, a także nieco militarnej do Ukrainy. Militarnej też właściwie dużo, no ale to już sam premier wam powie. Emerged yet. Many citizens for return to normalcy, as are the unmasked faces that I can see in the audience. Yet today does not feel normal at all, does it? The world is trembling. Many of the certainties that we had just 3 years ago have now vanished. And the new ones that... Mówię o tym, jak słyszycie, że dla tych, co trochę gorzej z angielskim, no to mówię, że cieszę się, że już twarze nie mają mask, nie ma już pandemii, ale świat nie jest do końca normalny, no bo jest wojna Putina z Ukrainą. Are supposed to replace them have not emerged yet. Many citizens feel that something has broken and that the world is heading down a dark path. There should be no doubt that Putin is the main culprit of this terrible detour. He attacked the rules-based international order when the world was at such a low point in the midst of a terrible pandemic. An act of... Mówi, że wina Putina jest tym większa, że zaatakował i Ukrainę i podważył porządek międzynarodowy w momencie, kiedy świat i tak był, ledwo dyszał w pandemii. No, zgadza się. Cruelty that speaks only to his own weakness. But perhaps we should put him aside for a moment and ask ourselves, what about us? Haven't we also made mistakes? Are we doing everything that we can to protect that international order based on openness, rules, and collaboration that Putin is trying to undermine and destroy? Many international alliances have indeed strengthened after COVID and the invasion of Ukraine, particularly in the realm of defense. But are we not only seeing borders become more closed to both people and goods, and support for many multilateral organizations fade? Are we doing enough to fight inequality and social injustice and to prevent further autocracy? And its outcome. No, że świat się staje coraz bardziej zamknięty. O tym często mówią centrolewicowi i lewicowi politycy. Will define life in the West and beyond for decades to come. That is why I think that we should do more. We should do more. That we should use this opportunity to remake and strengthen our international architecture, to redouble our commitment to our liberal and democratic values, and to craft new rules and new leadership
that will allow us to effectively overcome the great challenges of our time, such as climate change and, as I said earlier, inequality. If not now, when? If not us, who? Since I am giving a speech, the only thing I can offer are words, but words can become something powerful. They can become promises. And here is mine. My country, Spain, will step up to the challenge. My country, my government, will stand in at the front line with those nations committed to fight for a world driven by social collaboration and environmental responsibility, and not by fragmentation and short-termism. And Spain will do this by actively engaging in the four main threats that the world is currently facing. The first, the pandemic, which unfortunately is not over yet. Spain is the fifth country in the world that has donated more COVID vaccines, more than 70 million doses. Tak, Hiszpanii, teraz Pan będzie podkreślać zasług Hiszpanii, no to Hiszpania jest piątym krajem oferującym największą ilość szczepionek. Withdraws, his troops and Ukraine become once again the independent and prosperous country that once was. So President Zelensky, we have your back. Przepraszam, o szczepionkach było wcześniej. Tutaj chodzi o piątą największą pomoc dla Ukrainy. Teraz, moment. My country, my government will stand in at the front line with those nations committed to fight for a world driven by social collaboration and environmental responsibility, and not by fragmentation and short-termism. And Spain will do this by ta liczba pasuje do obu jakby. Actively engaging in the four main threats that the world is currently facing. The first, the pandemic, which unfortunately is not over yet. Spain is the fifth country in the world that has donated more COVID vaccines. Tak, piąty w szczepionkach. Tak, bo w pomocy Zełenskiemu to pewnie 7., 8. Zaraz zacznę. Chociaż teraz dostał Zełenski taki duży pakiet od Hiszpanii, że nie wiadomo, może wyżej. 70 million doses. And we will keep doing so until countries in the global south have the same access as those in the north. Second, we will continue to help Ukraine in its struggle for freedom. Last year, Spain created the largest humanitarian aid package in its history for the Hiszpania w zeszłym roku zaoferowała, dała największy pakiet pomocy Ukrainie, jaki kiedykolwiek komukolwiek. Ukrainian people provided military support worth more than 300 million euros and received more than 150,000 Ukrainian refugees. Za 300 milionów euro ponad, i przyjęli 150 000 ukraińskich refugees czy immigrants. Refugees. Support will not stop until Putin withdraws. His troops and Ukraine become once again the independent and w każdym razie Ukraińców przyjęli 150 000. Prosperous country that once was. So President Zelensky, we have your back. Wspieramy Ciebie, prezydencie Zełenski. Third international threat in which Spain will keep its commitment, the energy crisis. Last year, my country voluntarily reduced its electricity consumption by 7.5% compared to our historic average. W Hiszpanii udało się zmniejszyć użycie w ogóle energii elektrycznej o ponad 7%. And its consumption of natural gas by 23%. Czyli walka z marnotrawstwem, nie? Z elektryczności. And we have contributed to the European security of supply by increasing exports of electricity and gas to the European Union to the limit of our capacity. We did so by doubling our imports of natural gas from overseas. Hiszpania zwiększyła import dwukrotnie z
gazu ziemnego z Algierii i innych krajów. Nie wiem, czy z Maroka też, ale z Algierii na pewno ściągają. I w ten sposób mogą zaoferować więcej energii reszcie Europy i żeby ona nie była zależna od Putina. Także to jest fantastyczna wiadomość, tak swoją drogą, żeby jak najwięcej krajów Europy Zachodniej wyciągnąć od zależności od Putina. And also by increasing our production of solar energy by 33% compared to the previous year. O 1/3 udało się też zwiększyć ilość energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca. Which makes us the 5th country in the world in wind energy production and the 8th in renewable energy generation. Now, w ten sposób Hiszpania jest w światowej czołówce, jeżeli chodzi o czystą energię. we will continue to support our European allies. And we will do so by fostering greater interconnectivity, fair regulations, and clean energy. So this crisis serves to accelerate the green transition and not to delay it. In 2023, we will continue increasing our renewable energy production capacity in a significant way, and we will move forward in the construction of this first green hydrogen gas pipeline in the Mediterranean from Barcelona to Marseille. And we will start building 2 mega plants of green methanol that will create up to 85,000 jobs and fuel the future vessels of the... No ciekawe, zielony metan z Barcelony do Marsylii. To 340... No to chyba jako hub, bo Francuzi mają elektrownie atomowe, to mogą innym sprawom się już tutaj... Macron się może już innym sprawom poświęcić. 5 million in 82 countries. And in many developing countries, people are close to starvation due to shortage. And in many developed ones, many people are struggling to put good food on their table due to escalating prices. So we need to act. Despite its size, Spain is one of the largest food producing countries in the world, and the first organic... Mimo swoich nie jakichś gigantycznych rozmiarów, Hiszpania jest jednym z największych producentów żywności na świecie. Producer in the European Union. As such, we will continue to support the food supply chains. We will increase our agricultural production in balance with the environmental sustainability, and we will foster the development of modern agriculture in developing countries through a number of public and private cooperation projects. But, of course, there is more we can do. Dear colleagues, the best way to make sure that Putin and his allies don't succeed in their attempt to destroy the liberal rules and principles that have driven the international order since the end of the Cold War is to redouble our support to those very rules and principles, not only with words, but with actions. That is why Spain has and will continue to increase its support to multilateralism. In times of uncertainty and difficulty like the one we are living in, countries tend to close themselves, to build walls and cut ties from the rest of the world in the hope that isolation will protect them. But it never does. It only makes them weaker. I am certain that the best way to protect Spain and Spanish citizens is to protect the rest of the world's population. That global problems can only be solved with global responses. And for this reason, since I became president, Spanish development aid has doubled. On używa terminu prezydent, dlatego że on jest prezesem Rady Ministrów i to czasami się potem myli, potem ludziom w tłumaczeniach, ale on jest premierem na naszym. From 2.2 billion euros per year to 4.4 billion euros per year. And in the future, it will continue to do so. Spain will go on to support developing countries and multilateral organizations. Hiszpania zawsze była zaangażowana w pomaganie krajom po drugiej stronie Morza Śródziemnego, dlatego na przykład jak był kryzys migracyjny, to wszyscy inni potracili głowy, natomiast Hiszpanie
nakupowali po prostu łodzi patrolowych i śmigłowców Marokańczykom, żeby nie mówili, że nie mają sprzętu i żeby oni zawracali te statki z migrantami, te łódki, te opony i tak dalej, na czym oni tam płynęli. And this is what I want to share also with you, because how can we ask our citizens to put up with inflation a little longer when some big companies pay zero taxes thanks to the fiscal paradise? Jak możemy oczekiwać, żeby ludzie byli cierpliwi wobec inflacji, jeżeli wielkie firmy nie płacą praktycznie żadnych podatków, korzystając z rajów podatkowych? And the holes in the international regulations that we allow to exist. And I'm asking you, global elites, to help us change this situation. 100 years ago, when the world was still ruled by old aristocracies, it would have been naive and pointless to do so. But things have changed. Today, many of you come from working and middle class backgrounds. Mówi, że zwracam się do was o pomoc, do was, globalnych kapitalistów w tej sprawie, żebyście byli bardziej opodatkowani, nie korzystali z tych rajów podatkowych, tak? I że dawniej arystokraci to byli, arystokratom dawniejszym trudno by było to pewnie powiedzieć, ale wy pochodzicie często z klasy średniej albo niższej i czy tam working class, klasy pracującej, dlatego powinniśmy cię rozumieć, o co chodzi. Także ciekawy apel ze strony centrolewicowego premiera. Zobaczcie, jaki ma minę przechery, do tych wszystkich bizneskwaków przemawia. Zobaczymy, co mu jeden z nich zada tu jakieś pytanie. In Spain, that's not the case all over the world. As you've seen, IMF and the World Bank do fear that 1/3 of the world can go into a recession. But listening to you on the transition that Spain has been going through, the labor reforms, but also some of the other economic reforms, has led now to one of the strongest growth in Europe. You're the 16th largest exporter in the world. Are there things in your reform agenda that can be applicable also for other nations where they can learn? Because sometimes, of course, you also hear that the reforms can then make the country less competitive. But what you have shown by some of these reforms, that it has led to growth and more people employed. So, well, thank you, Piotr. Well, most of these reforms, 190 reforms that we have delivered so far during these last 3 years, by the way, with the No i jak było do przewidzenia, biznesmen spytał oczywiście o tranzycję energetyczną i ekonomiczną, te wszystkie reformy wspaniałe, jakie są rzeczywiście wspaniałe w Hiszpanii. Natomiast oczywiście nie sądzę, żeby go spytali o to, czy mogą się biznesmeni opodatkować chociaż trochę, chociaż raz, żeby pomóc właśnie takim ludziom jak Pedro Sanchez i obywatelom krajów, w którym oni rządzą. Already send our proposals to the Commission regarding the electric market, regarding the review of the state aid rules, and we will do as we have been doing over the last years, being constructive, proposing different measures that at the end of the day, what we want to reach is a stronger Europe and a much more integrated Europe, because to develop this idea of the strategic autonomy. And by the way, I think it's also very important for Europe to look abroad and to focus, of course, and keep this unity along with the US administration, but also, why not, with Africa and Latin America. And this is going to be one of my goals, to have this bilateral summit together with Latin American and Caribbean countries, and also with the southern neighborhood countries in the Mediterranean. And of course, since the president of Serbia is here, a good friend,
We will also host and convene in Granada this very important meeting of the European political community, which I think is a very good idea to share. No i dalej o integracji rynkowej, żeby wzmocnić siebie wzajemnie w Europie. No oczywiście to jest też ważne. W każdym razie Hiszpania rośnie na naszych oczach i ja się cieszę, bo akurat się fajnie złożyło, fajna koincydencja z tym, że ja piszę tą historię Hiszpanii bez mitów, że Hiszpania wychodzi z kryzysu i radzi sobie z problemami ekonomicznymi, jakie posiada poprzez zwiększenie produkcji energii elektrycznej, zarówno produkcji własnej, solarnej, jak i importowanej gazowej z Algierii, co jest dobrą wiadomością, dlatego że im więcej krajów będzie niezależnych od nacisków Putina, tym lepiej.